Okej, Phil, na twojej twarzy cały czas uśmiech. To oznacza, że cieszysz się na to, co wydarzy się w sobotę? Yes, I feel great for Saturday, and I'm happy. I'm always happy, but I'm going to win, so I'm even more happy. Tak, ja zawsze jestem uśmiechnięty, zawsze jestem szczęśliwy, a w sobotę wygram, więc to mi sprawia, że jestem jeszcze bardziej uśmiechnięty i szczęśliwy. Zapytałem o to szczęście, bo nie walczyłeś ponad rok i tak sobie pomyślałem, że może jesteś trochę stęskniony tego pojedynku. So maybe you are you miss the cage and you miss fighting, so this is why you are so happy, because we are so close to the next bout. Yes, I'm great to be back. You know, the world's been on hold for a year, and I've missed out on a lot, but I want to show everybody what I'm made of on Saturday. Tak, no świat był wstrzymany na rok, więc jestem bardzo szczęśliwy, że wszystko wraca do normy, no i w sobotę pokażę, na co mnie stać, pokażę, do czego jestem zdolny. A przerwa roczna wynikała właśnie z problemów z koronawirusem, czy też jakieś inne były problemy? Czy ty miałeś walczyć na może jakiejś innej gali, były jakieś inne propozycje? Over problems, maybe you had any chance to fight outside the KSW or on the over even on KSW, or just this is the first occasion that you could fight? This is the only occasion I could fight. I'm exclusive to KSW being champion, and but the year off's been okay. You know, I've enjoyed myself. You know, got a bit fat, but I'm good now. Jako mistrz KSW nie mogę walczyć poza KSW, tylko w tej organizacji, więc to była jedyna teraz szansa na to, żeby zawalczyć, jedyny termin KSW 57, żeby pojawić się w klatce, ale bardzo dobrze czułem się przez ten cały rok. Nabrałem trochę tłuszczyku w trakcie pandemii, więc... Pytanie oczywiście było o galę KSW, nie o inne organizacje, czy że przypadkiem nie było jakiejś propozycji? So he asked about other KSW events. Where is any kind of were there any kind of propositions to fight on over KSW events this year, not over? Oh yes. I was offered a fight a month earlier, but I got a little bit out of shape, you know, and the gyms were shut, so I wanted another month to prepare. But I'm in shape now, you know. I could have fought last month, but more smart to fight now. Propozycję walki miałem, żeby walczyć na gali KSW 56, ale no po pierwsze były zamknięte gymy w Wielkiej Brytanii, więc nie za bardzo mogłem jak się przygotować, a po drugie byłem troszeczkę nie w formie, więc dużo mądrzej dla mnie i rozsądniej było, żeby stawić się do walki teraz. No właśnie chciałem o to zapytać, bo w Wielkiej Brytanii, jak w większości krajów, ale tam dużo było problemów. Jak ten rok przebiegał? Czy mogłeś trenować? Jak długo byłeś zamknięty w domu może? Czy mogłeś wychodzić, czy nie? Jak to wyglądało? The whole world is really bad, but in the Great Britain was like a special case. So how would this year looked in case of training, in case of like gyms and stuff like this? I mean, for the last 3 months, 4 months, elite athletes have been allowed to train in gyms. But before that, I'm quite in my outdoorsmanship. I like hiking, I like running, I like getting on my bike. I have a mountain bike, I have a road bike. So I've remained active. So it was good to mix it up. You know, the body needs a break also. Przez ostatnie 2-3 miesiące było już okej, można było normalnie trenować, ale rzeczywiście przez większość roku skupiałem się tylko na takich treningach outdoorowych, na takich treningach na zewnątrz, czyli wspinałem się, dużo jeździłem bardzo na rowerze i zajmowałem się takimi aktywnościami poza salą, ale to też jest bardzo dobre, no bo ciało potrzebuje również odpoczynku, także nie narzekam na ten rok. No teraz przejdźmy już może do samej walki. Chwalisz swojego rywala, twierdzisz, że jest inteligentnym zawodnikiem. No to chciałem cię poprosić, żebyś powiedział, w czym on jest najmocniejszy, a gdzie są jego słabe strony. Biggest advantage and biggest disadvantage. I suppose Michael Kitą's biggest advantage is he has got a high fight IQ. He's smart. He's methodical. He's a good boxer. He doesn't scare easily. You know, he won't fold under any pressure. But where I am going to be much better with my physicality. I feel like I'll ragdoll him. I feel like he hasn't fought an athlete such as myself, and I feel like I'll get the finish early. To, co na pewno jest po stronie Michała Kity, to jego fajterskie IQ, jego mądrość i
sposób, w jaki walczy, rozmysł, z jakim rozmyślność, z jaką walczy w klatce. Też jest bardzo utalentowanym bokserem, dobrze radzi sobie w tej płaszczyźnie, a to, co z kolei będzie po mojej stronie, to bez wątpienia moja atletyczna budowa i to, jakim jestem po prostu gościem wielkim i jakie mam rozmiary, jak potrafię z nich korzystać i jestem przekonany, że ta walka szybko się skończy. I przez skończenie oczywiście. Przez skończenie, ale rozumiem, że rozstrzygać będzie to w parterze, w zapasach. Tutaj będzie jego plan walki. But we should expect wrestling and grappling, and this will be the weapon of choice. Yes, of course. Always grappling. Just I always have one plan, you know, put them on the floor and punch them, you know, and that often happens. So we'll see. Tak, zawsze mam jeden plan, położyć ich na ziemię, a potem ubić i przeważnie mi się to udaje. Ta walka, zaraz święta, już zrobił prezenty świąteczne, czy może w Polsce ruszy na zakupy? Presents for the Christmas, because we are like 1 week ahead of the Christmas. So do you have all presents? Or maybe I've bought them all. What? I bought them. Yeah, or maybe you will bring something from Poland to United Kingdom. No, I always leave it too late. I haven't got anything. I leave it to the very last minute. But I will bring some souvenirs from Poland. So we'll see. But I always leave it too late. Always sweating. Zawsze zostawiam to na ostatnią chwilę i się pocę na kilka dni, tudzież godzin przed gwiazdką, bo po prostu jest już bardzo późno i zawsze się tym stresuję, ale nie mam jeszcze nic absolutnie kupione, nie mam żadnych prezentów na gwiazdkę. Na pewno też przywiozę jakieś suweniry, jakieś pamiątki z Polski. Czy masz już plan sportowy oczywiście na przyszły rok? Czy to znowu będzie jedna walka, czy chciałbyś stoczyć więcej pojedynków? Może masz już jakichś potencjalnych rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? In truth, I want to fight early next year, and I want to fight a lot. And I've seen Narkun's name mentioned a lot, you know. But I don't think he deserves it. But if he wants another go, I'll give him it if that's what KSW want. But very active next year, and I'll fight anybody they want to fight. Barnett's an option as well, you know. If he comes over, that'll be great. Or anybody in the world, I'm ready for them. Chciałbym być bardzo aktywny w przyszłym roku i zacząć szybko, nie tak jak w tych 12 miesiącach. Widziałem, że przejawia się sporo nazwisko Tomka Narkuna. Nie sądzę, żeby on zasłużył na drugą walkę ze mną, ale jeśli to będzie to, czego chce KSW, jeśli to będzie walka, na którą czekają kibice, no to oczywiście się na nią zgodzę. Tak samo bardzo ciekawym nazwiskiem jest Josh Barnett, bo ostatnio walczył na siostrzanej gali na gołe pięści tutaj, którą między innymi współorganizował szef KSW, więc jeśli byłaby taka opcja, żeby on wskoczył do KSW, to jak najbardziej też jest ciekawym nazwiskiem dla mnie. A jak się pojawi propozycja, żeby z Joshem na gołe pięści ruszyć, to co wtedy? Option in bare knuckle boxing. I've been offered bare knuckle bouts before, you know, but I don't think they're too good for your health, you know. But if the money was there, I'll do it, you know. If someone makes me an offer, I'll be happy to oblige, but the money would have to be right. Już miałem przyjemność stoczyć kilka walk na gołe pięści w swoim życiu i to nie jest najzdrowsze dla twojego ciała, więc nie jest to najlepszy pomysł, ale jeśli pieniądze się będą zgadzać, to na pewno podjąłbym takie wyzwanie, ale muszą być to naprawdę dobre pieniądze. Ostatnie już pytanie ode mnie, czy raczej dwa, bo mówiliśmy o tych kłopotach, to chciałem zapytać, bo przed chwilą tutaj był nasz kolega z Chorwacji i powiedział, że przeszedł koronawirusa, więc ma to z głowy. Więc chciałem zapytać, czy Phil miał jakieś problemy, czy uniknął zarażenia? No, I didn't have any coronavirus. My daughter had a test. Actually, she had a small cough at nursery, and she had to isolate for a week, even though it was just a cough. And we were fine. I don't know anyone severely affected by coronavirus. You don't know anyone? I know of people who have had it, but I don't know any people who have been hospitalized or very suffered badly from it. Okay. Nie miałem żadnych problemów z koronawirusem. Moja córka miała lekki kaszel i przez to musieliśmy przez tydzień być w kwarantannie, ale no to był tylko kaszel i miała test na koronawirusa i nic tam się nie pojawiło, żaden wynik i film mówi, że zna osoby, które były chore, ale nie spotkał, nikt z jego otoczenia nie był osobą, która miała jakieś poważne problemy z koronawirusem i nie była ani hospitalizowana, ani nie przechodziła ciężko tej choroby. W Wielkiej Brytanii była pierwsza osoba, która została zaszczepiona. Czy on zamierza się zaszczepić, czy będzie przyglądał się tej sytuacji? To już naprawdę było moje ostatnie pytanie. The vaccine is right now in the making and people are getting, I don't know how to call it. You're vaccinated. Yeah. Or you don't want to?
I personally wouldn't get vaccinated. I don't trust the vaccinations. I think that your immune system needs work, and they would have to pin me down and force me to have one. Nie zamierzam się szczepić, nie uważam, że system immunologiczny poradzi sobie z tą chorobą i nie ufam szczepionce, ale żebym się zaszczepił, musiałbym zostać zmuszony albo musiałbym dostać za to pieniądze. Witaj Phil, dużo fanów narzekało na twoją ostatnią walkę z Luisem Enrique. Czy teraz chciałbyś pokazać w klatce bardziej widowiskowy pojedynek? I mean, I've had 4 fights with KSW. I've had 4. 3 of them have been 2 finishes and 1 fight the night contender. My last fight was terrible, boring. I was incredibly out of shape. Out of my 12-week fight camp, I was sick for 6 weeks of it. I don't know what the matter. I might have had some sort of viral condition. I was the worst ever, you know, but I thought I could still win. I thought, you know, you can go in there and still win and still get paid. So I did it for my family. This time I've had a great camp. I feel explosive, and I'm going to show you what I'm all about again. You know, I'm in there to win, but I'm in there to finish them also. Tak, moja walka ostatnia była fatalna, była niesamowicie nudna, ale też ja nie byłem w jakiejś najlepszej formie i też o to chodzi w tym sporcie, że kiedy trzeba, to trzeba wyjść i po prostu wygrać pojedynek i zrobiłem to dla siebie, dla swojej rodziny, wygrałem to starcie, ale pamiętajmy, że to już stoczyłem 4 walki w KSW, 2-krotnie kończyłem swoich rywali przed czasem, a 3. walka była kandydatem do walki wieczoru, czyli pewnie chodzi o starcie z Tomaszem Narkunem, więc tak naprawdę to jest tylko wypadek przy pracy, ten ostatni pojedynek i oczywiście tym razem zamierzam nie tylko wejść do klatki i szukać zwycięstwa, ale będę chciał to zrobić w jak najbardziej spektakularny sposób, będę szukał zwycięstwa przed czasem, będę chciał udowodnić wszystkim, że jestem także zawodnikiem, który walczy w widowiskowy sposób. Tak. Chciałbym zapytać jeszcze o Michała Kitę. Czy widziałeś jego ostatnie pojedynki, nokauty? I watched the Andrzejczak fight. I don't watch a lot. It was a great win. You know, I thought Michael was going to beat him again. I thought he was going to blow him away again. But it was a great win for him. So I watched that one fight, but I don't watch too much. I let my coach watch it, and I just do what I'm told. Oglądałem oczywiście ostatnią walkę Michała z drugim Michałem, z Michałem Andrzejczakiem i byłem przekonany, że Michał Andrzejczak znów wygra i zmiecie tak naprawdę Michała Kitę, więc byłem pod bardzo dużym wrażeniem, że tak się zakończył ten pojedynek, ale tak naprawdę nie oglądam za dużo pojedynków swoich rywali, zostawiam to moim trenerom, którzy wykonują swoją pracę, a następnie ja wykonuję polecenia, które oni zalecają mi na podstawie wideo, które obejrzą z walkami moich przeciwników. Martyna Celuch, InTheCage.pl. Witaj Phil, dziwnie się mówi do ciebie po polsku. Phil, ja mam 2 pytania tak naprawdę. Chciałam cię zapytać, co działo się w relacjach między tobą a KSW po tej twojej ostatniej walce, bo wiemy z wywiadów, których udzielali m.in. Maciej Kawulski czy Martin Lewandowski, w których mówili, że są mega niezadowoleni z tego, jak się pokazałeś i że będą musieli z tobą porozmawiać. Kiedyś podobną reprymendę miał dostać też Mariusz Pudzianowski, więc chciałabym wiedzieć, jak te rozmowy wyglądały, czy szybko doszliście do jakiegoś porozumienia i czy ta dłuższa przerwa też była jakąś, nie wiem jak to nazwać, czy ta dłuższa przerwa wynikała również z tego, że włodarze zastanawiali się, co robić dalej, jakiego kandydata do walki dać tobie jako mistrzowi? relationship and how the last fight affected you in the relationship with KSW? I would say me and KSW still have a good relationship. The last fight was terrible. I shouldn't have done it, but I wanted the money, so I did it. Even though I knew I was going to be crap, but I thought I could still win. But I was honest with Martin and Maciek. I said, look, that I was no good. I was crap. It was boring. But that's not me. They know it's not me. You know, how many boring fights have I had? And they offered me a fight a month ago, but I was out of shape, and there haven't been fights going on. But I would say we've got a good relationship, and it's going to be even better after I get another finish. Myślę, że cały czas nasze stosunki z KSW są bardzo w porządku. Oczywiście rozmawiałem też z Martinem i z Maćkiem po ostatniej walce i powiedziałem im to samo, co wam tutaj dzisiaj, czyli że ta walka była fatalna i że nie powinienem brać w ogóle tego starcia, bo nie byłem w dobrej formie i chciałem po prostu zawalczyć i zarobić, ponieważ potrzebowałem tego dla siebie i dla mojej rodziny, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tamta walka była fatalna i ja sam czułem się jak
Czułem się bardzo źle w tym pojedynku i czułem, że ona nie jest w ogóle interesująca, więc mam tego pełną świadomość, ale nasze stosunki nie uległy jakiemuś pogorszeniu. Miałem walczyć przecież miesiąc temu, tylko byłem po prostu nie w formie. Teraz walczę na KSW 57 i jestem przekonany, że moje stosunki z KSW się bardzo mocno polepszą po tym, jak w sobotę wygram przed czasem. I love this honesty of yours, sorry. Jeszcze jedno pytanie ode mnie. W jednym z ostatnich wywiadów, którego udzieliłeś, nie chcę przekłamać, MMA Fighting albo MMA Junkie, wspomniałeś o tym, że masz za sobą taki trudny okres, kiedy zmagałeś się z takimi problemami w głowie. Miałeś objawy depresji i miałeś taki ogromny strach przed wejściem do klatki. Obawiałeś się, że coś może się złego stać i to było coś, co było mega ważnym faktorem, dlaczego też na przykład przegrywałeś w UFC. Jak udało ci się zwalczyć ten problem? No bo jednak jesteś na fali zwycięstw i nie zanosi się na to, żebyś miał przegrać. More about this situation and how it affected your life, how is your condition right now and so on. When I had the anxiety, I didn't even know I had it. I was kind of raised with it since I was a child. I always had it. I thought this was life, you know. Then after I had a few losses in the UFC and I got cut, I kind of started drinking, like becoming an alcoholic basically, and it got really, really bad. I was like to the point where I think I was practically insane. You know, I wouldn't be able to leave the house without worrying about the leaving the light on and the cooker on, and I got obsessed with people trying to steal my dog. I thought people were trying to steal my dog, so I got CCTV set up in my bedroom, so I could be at work and look at the dog and go, oh, no one stole the dog. And one time I was sitting there before the car and I was thinking, you've got to get home, someone's stealing your dog right now. So I had to leave work and go home. It was like it was just insanity, you know. And after a while I thought, you know, Phil, this isn't normal, you know, checking your front door's locked like 50 times before you go. So I went and got some help off the doctor. I got some therapy and some pills. But luckily for me, the pills were like magic. They cured me like that. And I had a bit of therapy. And since I've got the medication, I haven't lost. On the first fight after the medication, I was sitting in the change room and I wasn't terrified. I was having a good time, you know. And that's just built and built and built. I enjoy fighting now. Before it was hell, and now I love it. Kiedy... Okej, jeszcze raz. Tak naprawdę zmagałem się z lękami od małego. Nie wiedziałem nawet o tym. Myślałem, że po prostu tak wygląda życie, że jestem normalnym gościem i że każdy tak ma, ale tak naprawdę od kiedy byłem małym chłopcem, miałem non-stop problemy z lękami. Kiedy byłem w UFC, to tak jak wspomniałaś, po prostu byłem przerażony, kiedy wchodziłem do klatki, kiedy dostawałem, kiedy walczyłem, byłem cały w strachu i odcinało mi prąd, odcinało mi świadomość. Kiedy zostałem wyrzucony z UFC, to tak naprawdę zostałem alkoholikiem i nie wychodziłem z domu, wiodłem żywot takiej osoby, która jest po prostu aspołeczna. Siedziałem w domu, piłem, miałem całą masę lęków i całą masę takich natręctw. Byłem przekonany o tym, że ktoś będzie chciał ukraść mi psa, więc zamontowałem kamerkę w oknie, żeby móc obserwować, czy ktoś kradnie tego mojego psa. Kiedy byłem w pracy, sprawdzałem po 15 razy, czy wszystko jest pozamykane w moim domu. Byłem cały czas przekonany, że ktoś przyjdzie i będzie chciał mi zrobić krzywdę. I kiedy była taka jedna sytuacja, że właśnie przez tą kamerkę oglądałem w pracy swojego psa i wydawało mi się, że znowu ktoś chce przyjść go ukraść i musiałem wrócić do domu i po prostu sprawdzić, że go nikt nie chce ukraść, to sobie pomyślałem, Phil, to nie jest normalne, ty jakby szalejesz, odbija ci i postanowiłem coś z tym zrobić i rzeczywiście poszedłem do lekarza, przeszedłem terapię i na szczęście dla mnie tabletki zadziałały tak naprawdę od razu, kiedy tylko zacząłem brać tabletki, to wszystko zniknęło, a zdałem sobie z tego sprawę między innymi, kiedy siedziałem w szatni, już teraz nie pamiętam, czy przed, czy po walce, zaraz właśnie po tym, jak zacząłem brać, to był ode mnie wtręt, że nie pamiętam, czy przed, czy po walce, kiedy zacząłem brać te tabletki i zdałem sobie sprawę, że w ogóle się nie boję, że świetnie się bawię, że to jest znakomity czas dla mnie i tak naprawdę od tamtego momentu jest wszystko już w porządku, kiedy przyjąłem tabletki, kiedy zrobiłem sobie terapię, to wszystko zniknęło. Okej, to jeszcze tylko doprecyzujmy. Co cię skłoniło do tego, żeby wybrać sobie taki zawód, żeby walczyć w klatce, mimo tego, że przez te pierwsze walki, jak zrozumiałam, z tyloma lękami musiałeś się borykać? Since the beginning, it seems that you had problems with that. I don't know why I did it. I think it's because the city where I'm from, kind of, if you could fight or if you
muscly or you get respected, you know. And I thought, I also got picked on quite badly in school, you know, and I thought I saw martial arts and fighting as a way to kind of not get picked on. But every fight I had, it was the worst hell ever. I didn't enjoy 1 second. I don't know why I kept on doing it, but I'm glad I did. And like now I've got the help. I love it, you know, I love it. Tak naprawdę to nie mam pojęcia, czemu się na to zdecydowałem, bo rzeczywiście każda walka była dla mnie piekłem i przechodziłem straszne traumy w trakcie każdego pojedynku, ale myślę, że może to dlatego, skąd pochodzę, z jakiego miasta, gdzie kiedy umiałeś się bić i byłeś większym gościem, no to coś znaczyłeś i byłeś takim szanowanym ziomkiem na osiedlu, tak sobie pozwolę to przełożyć, więc może to dlatego, do tego też nie za wiele innych rzeczy potrafię, więc pomyślałem sobie, że po prostu bicie się i walczenie będzie dobrym sposobem na to, żeby zarabiać i pracować, ale rzeczywiście te pierwsze lata to było piekło i no nie potrafię teraz zrozumieć tego, dlaczego to wybrałem, dlaczego to robiłem, bo to było straszne przeżycie, ale na szczęście teraz z piekła do nieba troszeczkę trafiłem i już nie ma tych problemów. Wszystko rozumiem. Thank you very much, Phil. Thank you. Tak.